Podcast bawi i uczy. No dobrze, to co? To słucham pana, tak? Poczekaj, bo ty tylko 2 gry chcesz i to co ja wymyślę? Tak, tak. Znaczy, bo w sumie większość, właściwie wszystko, żeśmy grali razem. Tak, tak. No, dobra, więc... dobra. Więc witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole, w temacie lżejszych tytułów, czyli dzisiaj gry takie do pogrania, przynajmniej w moim przypadku, i z nerdami, ale też i przede wszystkim z osobami takimi niegrającymi albo niedzielnymi graczami. Więc, myślę, że będą ciekawe tytuły, które warto sobie spróbować, właśnie jeśli nie zawsze mamy pod ręką jakiegoś nerda. Moje ukochane gry do piwka, tak zwane. Tak jest. No. A o grach do piwka będą rozmawiać Irek i Piotrek. Cześć, czołem. Hej. Ja powiem ci, że tak myśląc o tych grach takich właśnie, które mogę bez problemu zaproponować ludziom niegrającym i jednocześnie samemu się przy nich bawić, to zwizualizowałem sobie 3 takie suwaczki w zasadzie. Które gdzieś mi te gry pomagały określić. Czuję duch prawdziwego eurogracza. Tak, turbooptymalizacja. Czyli jednym z takich punktów jest design, po którym się kryje kompaktowość, czyli łatwość, powiedzmy, przeniesienia takiej gry, bo to są często gry, które chcemy zagrać zabrać na wakacje i tym podobne, ale też design, jeśli chodzi o łatwość, niski próg wejścia, proste mechaniki. Drugim takim punktem to jest... Poczekaj, to na sekundkę się zatrzymajmy, dobra? Bo bardzo słuszna uwaga. To, co mnie strasznie denerwuje w wielu grach nowoczesnych, to jest to, że poziom skomplikowania zasad absolutnie nie dorównuje może nie głębi, to za dużo powiedziane, ale jakby temu, co gra oferuje sobą, tak? Jakby temu, czy są te decyzje ciekawe, czy ta gra bawi, tak? Na przykład, jeżeli właśnie ma troszeczkę tą głupawkę wprowadzać i tak dalej. To jest bardzo duży problem. Mało tego. Ja mam wrażenie, że dzisiejsze gry starają się być zbyt planszówkowe. Co to znaczy? To znaczy, że dla osób, które powiedzmy nie grają albo grają od wielkiego dzwonu, pewne mechanizmy, które dla nas są powiedzmy już czytelne, oczywiste ze świata planszówkowego, dla nich są abstrakcyjne i zniechęcające. I tutaj podam właśnie takie przykłady właśnie gier, które jedne sprawdzają się świetnie właśnie jako taka prosta strzała, a właśnie po przeciwnej stronie będzie inna gra, która właśnie tymi planszówkowymi mechanizmami psuje mi efekt i chęci do pokazania jej takim właśnie niedzielnym graczom. Niedzielniakom. Drugim suwaczkiem jest dla mnie istotnym regrywalność. A pod tą regrywalnością rozumiem możliwość nauki i rozwijania doświadczenia. Zarówno mi, jak i tym osobom, z którym grałem, ta łatwość dostrzegania, jak z każdą rozgrywką zdobywamy doświadczenie, sprawia bardzo dużo satysfakcji. I to jest różnego rodzaju doświadczenie, bo też może być doświadczenie w blefowaniu, w kontroli sytuacji, w sprawdzaniu sobie pomysłów, które nam przychodzą do głowy. I to wpływa na to, że ta osoba, może regrywalność nie jest najlepsze słowo, ale ten syndrom kolejnej partii, nie? Tak. Że zagrajmy jeszcze, pojawia się ta chęć odegrania się, bo mam pomysł, coś inaczej sobie spróbuję. Więc to jest też dla mnie istotne. Ja ci się tutaj wtrącę znowu. I to też będzie trochę połączenie tego pierwszego punktu, nie? Tej takiej przystępności, tak, jeżeli chodzi o na przykład o naukę zasad, ale też jakby o to, że gracze w miarę szybko łapią, jak grać w tą grę względnie dobrze, tak? Bo czasami, czasami gry mają bardzo proste zasady, tak? W stylu Go, ale jak grać w to dobrze, już takie oczywiste nie jest, prawda? I to Konrad na przykład, pamiętam o tym, wspominał, że dla niego to jest bardzo cenne, jeżeli gra jest taka easy to learn. Niekoniecznie, hard to master, ale że jak najszybciej gracze zaczynają grać ze sobą, że te zasady gry schodzą jak najszybciej na
drugi czy trzeci plan i już po prostu naturalnie się bawimy, tak? Bawimy się tą grą, bawimy się bawimy się ze sobą. O, gracze się bawią ze sobą, tak? Czy się pojedynkują ze sobą, czy tam bardziej współpracują, nieważne, tak? Ale zasady schodzą zupełnie gdzieś tam. No i tutaj poruszyłeś mój trzeci suwaczek, który jest jednym z istotniejszych, a mianowicie interakcja. Ludzie muszą wchodzić podczas tych gier ze sobą w relacje, dla mnie. Jeśli mówimy o tego rodzaju grach, no dlatego na mojej liście się, nie wiem, nie pojawi Splendor, bo o zupełnie innej interakcji mówię. Właśnie o tej interakcji, która polega na blefie, na przejrzeniu planów przeciwnika, po psuciu tych planów, wejście z nim w taką... Troszkę ja na te gry patrzę jak nie wiem, grali nasi rodzice, nie? W brydże innej, tym podobne, nie? Gdzie ten pierwiastek właśnie towarzyskości był najważniejszy. A gra tylko to umożliwiała, uatrakcyjniała te spotkanie, tak jak trochę muzyka, wiesz, no, w klubie. Nie? Więc to jest dla mnie istotne w tego rodzaju grach. Ja chcę widzieć, że ludzie się świetnie bawią, że jest to trampolina do rozmów, do śmiechów, do chichów i wtedy ta satysfakcja jest ogromna, a nie siadamy po prostu i szydełkujemy, nie? Tak, i to, co powiedziałeś, ten syndrom kolejnej partii, prawda? A przynajmniej nawet jak na takiej kolejnej partii, to żeby był taki niedosyt i następnym razem, jak się będziemy widzieli, to żeby, wiesz, tak spontanicznie padło, kurczę, a pamiętasz, jak żeśmy grali w tą taką głupią grę z bananami, nie? I ty mówisz, w Duriana, tak? Tak, w Duriana, nie? To może byśmy zagrali to znowu, prawda? Że komuś zostaje po prostu fajne doświadczenie w pamięci, takie naprawdę... że wiesz, widzi ciebie, czy spotykacie się w podobnym gronie i od razu jest reakcja, tak? Taka, że ktoś proponuje tak samemu z siebie, żeby znów zagrać. Bo z tyłu głowy jest ten odruch Pawłowa, te przyjemne wspomnienie właśnie spędzonego wieczoru. Co ciekawe, jest gra, która jest wysoko w naszym rankingu, która wywraca większość tych płotków, więc, znaczy może nie większość tych płotków, ale na przykład jeśli chodzi o Decrypto, to design, ta kompaktowość, ten próg wejścia jest jak najbardziej na nie. Łatwa regrywalność, no tu też nie jest tak hop-siup prosto, a mimo to jest to jedna z lepszych gier imprezowych, jakie graliśmy, przynajmniej, no tak mi się wydaje, że możemy spokojnie w naszym topie umieścić. A dlaczego? Bo gameplay z nawiązką zwraca, prawda, tą nieprzystępność. Ta interakcja, tak naprawdę. Ten trzeci płotek jest na tyle mocny, że ta zabawa jest naprawdę genialna. Mimo, że się ciężko tłumaczy. Interakcja, ale też i zasady gry, nie? Jakby są naprawdę sprytne, ale tak, faktycznie tutaj ludzie jakby no robią tą grę. Nie da się ukryć. No naprawdę mogą ludzie wymyśleć tam genialne rzeczy, mogą iść bardziej, że tak powiem, prostolinijnie, tak jak ja z reguły gram w Decrypto, więc to jest super. A nie jest to malutka gra, tak jak Ońki, które będziemy omawiać, że się mieści kilka gier w jednym pudełku i to już taka pełnoprawna planszówka z pudełkiem. Tak. Ale okej, do Decrypto dlatego tak rzuciłem na początek, bo o Decrypto już nieraz wspominaliśmy, to przejdziemy do innych tytułów. No mów, co tam masz, bo ty miałeś trochę inne spojrzenie na tą naszą listę, tak? Na te lekkie gry. Myślę, że tak. Myślę, że co do części tytułów będziemy mieli rozbieżne zdania, przynajmniej w jakimś zakresie, nie? Ale to myślę, że będzie Znaczy chodzi mi o to, ciekawie. że ty nie wybrałeś gier, które są pod wakacyjnego gracza, tylko po prostu lekkie gry, ale ciekawe. Ja wybrałem to, co graliśmy, wiesz, bo ja niestety mam to nieszczęście, że nie mam z kim grać w lekkie gry. Po prostu. Ale powiem ci, chociaż część z tych tytułów, to będę o tym mówił, będę chciał wypróbować na rodzinie. Tylko no, ja właśnie nie mam grającej rodziny, nie? I to wiesz, ja nie lubię się prosić o coś. W sensie, ja lubię, jak ktoś, wiesz, entuzjastycznie, jak ktoś się pali, na przykład stoł z, nie wiem, to jest szwagierki, córka, to nie wiem, jak to się nazywa, no ale bratanica mojej siostrzenica, o.
z siostrzenicą, na przykład ona, wiesz, ona się jara, ona sama się pyta wujek, kiedy zagram i tak dalej i to jest zupełnie, wiesz, inna gadka niż ja, wiesz, proponuję dorosłym i oni tak na mnie patrzą jak na debila, ale nie chcą mi tam, wiesz, za każdym razem rodzić przykrości, no dobra, to tam coś odpalmy, nie? I tam, znaczy często się akurat wciągają, ale wiesz, nie ma takiego entuzjazmu, nie? Że, Przecież ja pamiętam, że ty chwaliłeś jeden tytuł, który ja też miałem okazję przetestować, od ciebie pożyczyć i to był, Boże, jak się nazywał ten ze szpiegami? Mamy szpiega. Mamy szpiega, no. Świetny tytuł, który właśnie też spełnia te kategorie właśnie gry z dużą dozą interakcji. Prosty w zasadach. No tutaj ciężko mówić o... Chociaż też tutaj nauka tego blefu jest. Coraz więcej potrafimy ukryć informacji z kolejnymi partiami. Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie jak już ludzie pograją, to na innym poziomie grają niż na samym początku, kiedy zaczynają swoją przygodę z Mamy szpiega. No dobra, ale to co? To przejdźmy do tych gier, o których jeszcze właśnie nie mówiliśmy, bo i o Mamy szpiega i o Decrypto, tak jak mówiłeś, już wielokrotnie wspominaliśmy i chyba nic się nie zmieniło. Na pewno u mnie się nic nie zmieniło w tej kwestii, to zdecydowanie polecam. To jest topów takich imprezowych gier. Dobra, ale powiedzmy o tych grach, które mi się udało z tobą zagrać. Ja bym zaczął od Duriana. I powiem tak, wy żeście troszkę pograli w tego Duriana, pamiętam, że tam na czacie jakieś żeście komentarze pisali o tym Durianie, ja tak nawet nie wiem, czy ja to sprawdzałem na BG-gu, szczerze powiedziawszy, bo no ja tak jestem średnio targetem tych gier, bo po prostu nie mam z kim w to grać, nie? Więc nawet specjalnie już nie patrzę na te gry, bo no bo po co, nie? No, co kupię, żeby sobie to postawić na półce, tak, żeby zbierało kurz. No ale później zaczęliście mi tłumaczyć zasady tego, no i pierwsze skojarzenie to było takie, oho, kolejny marny klon jakiegoś tam czułka, czy jak się nazywa ta gra, co Galatol dużo gra i poleca, co też ma jakieś tam kafelki. Hanabi, kolejny klon Hanabi, tak, czyli że mamy jakieś tam karty, kafelki, whatever, których nie widzimy, mamy rękę, tak, przeciwnicy widzą te nasze rękę kart, czy kafelków, a my nie widzimy swojej. A my nie widzimy i na tej podstawie tak mamy jakiś cel do osiągnięcia. I myślę, o jest, kolejny marny klon właśnie jakiegoś tam Hanabi, czy czułka, które dla mnie czułko i tak jest taką bardziej głupawą zabawą na chwilę, nie? Że tam chwilę się pochichramy, ale szybko to się staje powtarzalne i nudne. Ale jeszcze do tego dodajmy, drogie dzieci, smutne euro wliczenie jakichś tam zasobów, tych bananków, jakichś tam truskaweczek i tak dalej. Nie? No i tak myślę sobie, no impreza stulecia będzie, ale dobra, myślę, mówiliście, że gra jest krótka, że to szybko leci. Zresztą no w sumie żeście polecali, chociaż aż tak bardzo chyba żeście tej gry nie polecali. Inne mi się wydaje, że bardziej Oinki żeście polecali, takie odniosłem wrażenie. Ale myślę, dobra, sprawdźmy to i tak żeśmy się mówili, że jednego wieczoru gramy, to myślę sobie, zagrajmy jak najwięcej tych tytułów. No i powiem szczerze, że poprzeczka była nisko zawieszona, ale naprawdę bardzo pozytywnie mnie ta gra zaskoczyła. Bardzo pozytywnie. To jest jeden z tych tytułów, które aż się zastanawiam, czy w jakiś sposób nie nabyć. I ewentualnie bym od ciebie pożyczył i właśnie przetestował na rodzinie, bo kurczę, jeżeli chodzi o mechanikę, to po prostu wystawiamy tam kartę. Każdy z nas dostaje jedną, dobrze pamiętam, kartę na rękę? Czy dwie? Przed sobą, tak. Przed sobą jedną kartę z jakimiś tam symbolami jakichś owoców. Później wykładamy co rundę jedną kartę tych owoców i po prostu taka jest zabawa trochę w tchórza, tak, że sprawdzamy, czy już limit, suma owoców nie przekroczyła zamówienia, bo to, co jest przed nami, to jest po prostu nasz stan magazynowy, a pojawiają się kolejne zamówienia, więc musimy wyczuć, kiedy zamówienie już nie jest do zrealizowania. Okej, tak, czyli na przykład 4 osoby są, prawda, razem mamy, nie wiem, 7 bananów na przykład na naszych kartach, oczywiście każdy z nas nie wie, co ma na ręku, tak, ale wie, co pozostałe osoby mają na ręku i wychodzą te zamówienia, tak, ilość tych bananów potrzebnych do zamówienia się ciągle wzrasta i w momencie, kiedy zostanie przekroczona, no to ktoś mówi sprawdzam, tak, i albo ma rację i wówczas poprzednia osoba, tak, dostaje karę, takie jakby minusowe punkty zwycięstwa, albo nie, plusowe dostaje, ten, który sprawdził dobrze, tak? To miesza Tutaj dostaje się tylko minusowe, karne punkty. I osoba, która zbierze 7 punktów karnych, w sumie to kończy grę. Tak. I podliczamy, kto ma najmniej tych punktów. Najmniej, okej, dobra.
I kurczę, no myślałem, że to będzie naprawdę smutne, ale to działa. I tak, po pierwsze pojedyncze rozdanie jest krótkie, ale jest takie, bym powiedział, idealnie. Nie jest za krótkie, nie jest za długie. Nie dłuży się, a można troszeczkę pogłówkować, troszeczkę pokombinować. Stawka cały czas rośnie, czuć taką coraz większą presję jakby przy stole, prawda? Bo Gorący ziemniak, tak, krąży coraz szybciej. Tak, coraz szybciej krąży, coraz większa jest stawka, już tak jest na granicy, kurczę, nie wiesz, sprawdzić, nie sprawdzić, no kurczę, no nie wiadomo, więc te emocje się pojawiają. Jest tu w ogóle dla mnie takie poczucie trochę ruskiej ruletki, że chcesz przetrwać swoją rundę, prawda, bo tam zasadniczo jest tak, że tylko poprzedni gracz może dostać tą karę, co akurat tak mi się, powiedziałbym, że to jest taki plus o minus dla mnie, ale no okej, nie, tak to działa, trochę jak taka ruska ruletka, że jak już twoją kolejkę minie, to jesteś bezpieczny, dopóki znowu nie wróci do ciebie okrążenie. I też fajne jest to, że w kolejnych rundach, no bo gramy tam, tak jak powiedziałeś, do zbierania tych 7 minusowych punktów, ta stawka cały czas rośnie. Więc z jednej strony to nie jest tak, że ktoś, wiesz, pierwsze 3 rundy dostanie w ciry, to już nie ma sensu, żeby grać, bo są w tej grze pewne powroty, nie? Także to też jest całkiem sprytnie rozwiązane. No i przede wszystkim te specjalne karty, tak? Których tak, jak żeś tłumaczył te specjalne karty, ja myślę sobie, dobra, po co, bo wiesz, bo jakby no mówię, miałem niskie oczekiwania wobec tej gry. Myślę sobie, dobra, po co mi tam tłumaczysz te karty specjalne? Tego są tylko 3 sztuki. Jakie jest w ogóle, to nie ma znaczenia, nie? Jakie jest prawdopodobieństwo w ogóle, że ta karta wyjdzie, nie? No i bęk. W pierwszym moim tym rozdaniu ja miałem na ręku tą kartę. Pamiętam, jak tam wyszło chyba z $15. Ja tak patrzę, wy się śmiejecie. Ja myślę, nie no, robicie ze mnie debila, bo ja jeszcze nie grałem w tą grę i po prostu wy wiecie, już jakąś taką metę swoją utworzyliście, powiedzmy, w poprzednich partiach i wiecie, i się ze mnie naśmiewacie, tak? Robicie ze mnie głąbo. Ja na pewniaka mówię, że sprawdzam, bo jestem przekonany, że już dawno przekroczyliśmy limit tych bananów, tylko wy jakąś taką zmowę nie werbalną, żeście sobie uknuli. No i normalnie mi kopara opadła i później jeszcze parę razy się pojawiały te specjalne karty, także naprawdę ta gra działa. Ja dorzucę od siebie parę słów, bo jestem obecnie na drugim miejscu, jeśli chodzi o osoby ogrywające Duriana na BGG. Przede mną jest tylko jakiś Rosjanin ze 100 tam paroma partiami. Także udało mi się pograć ponad 40 partii, mam sporo w ten tytuł. Jest to straszliwie niedoceniany tytuł i ta ocena na BGG poniżej 7 to zarówno dla mnie i podejrzewam jak dla autora jest po prostu policzkiem. Słyszę jak ludzie właśnie mówią, że tu nie ma za dużo blefu, że to jest tylko takie, wiesz, prosta kalkulacja i rachunek prawdopodobieństwa. Widziałem takie rzeczy w tej grze. Uczyłem się takich manewrów, powiedzmy, zaczynam w ogóle grę, biorę pierwszą kartę, zagrywam 3 Duriany od razu. Najrzadsza karta w ogóle i wszyscy patrzą się po sobie. No idiota, no ale przecież pierwszą kartę zagrał, to znaczy, że ja mam 2 Duriany, bo widzę, że ktoś ma 1. I a ja jestem po prostu, wiesz, nikt nie sprawdza, nikt nie sprawdza pierwszego tego, a już od pierwszego zamówienia jest już skopane. Wiesz, każdy myśli, że chyba mam tą kartę specjalną, co trójki zabiera, to no przecież aż tak głupi by nie był, nie? A zamówienie jest od początku zwalone. Osoba przede mną już od razu kombinuje, co ma robić, nie? No i ja biorę do ręki dzwonek, mówię, wiesz, chcesz, to ciągnij kartę, ale ja ci od razu mówię, że na ciebie doniosę. Jak tylko dojdzie do mnie kolejka, to ja na ciebie donoszę. To już rób jak chcesz, nie? Już baranieję pod takim pistoletem. Byłem też ofiarą niesprawiedliwości, kiedy ktoś wyczuł, że za szybko dzwoni i wiesz, podrzucał mi zgniłe jabłka, które okazywały się całkiem dobre i na siebie donosiłem. Widziałem mnóstwo ciekawych zagrań, sposobów na oszukiwanie, na rewolwerowca, na przestraszoną sarnę, na śmieszka, multum kłamstw i ludzie się tego uczą, chwytają to, starają się, wiesz, rozpoznać kto jak kombinuje. A później zmieniają jeszcze w trakcie. Muszą, no.
A na tym wskaźniku designu, czyli to jest malutka gierka, ale nie jest to proste, aż tak proste do wytłumaczenia. Jednak ta świadomość, poukładanie w głowie, aha, tu jest zamówienie, w zamówieniu może być mniej, ale nie może być więcej niż mamy na tym. To trochę jest Wiesz mylące. co, bo według mnie jakby tłumaczenie tej gry tematycznie to utrudnia znacznie. Ja Że gdyby wiem, po prostu kiedy powiedzieć mówisz, że wprost, mamy, nie? właśnie nie, jak kiedy mówię, tu są półki ze sklepem, zobaczcie, tu są półki ze sklepem, to jest nasz towar, a tu przychodzi klient i mówi, że chce tyle i tyle kupić. No i wy sami musicie dojść do tego, czy jesteś w stanie tylko że to jest, no wiesz, te dzwonienie i tak dalej, ktoś się pyta, ale o co tu chodzi tak naprawdę, co jest naszym celem? Nie, ale to, no właśnie dlatego mówię, że jakby powiedzieć po prostu wprost, nie? Słuchajcie, my u nas na kartach mamy sumarycznie 11 bananów. W momencie, kiedy przekroczy to, co jest na stole 11, kto zadzwoni, to uwala tam poprzedniego gracza. Jeżeli tak, się ale pomyli, mimo wszystko miałem pytania, koniec, nie? czy tu mamy więcej bananów, czy u nas, nie? Tak, No, ale to tak, dobra. spożycie okej, przy tym też nie wspomaga. Także próg wejścia może wyższy niż przy takich prostych grach, ale regrywalność, ta interakcja jest naprawdę na wysokim poziomie. I ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo czasami są gry, które bardzo mocno zależą od towarzystwa. Nie No wiem. tak, tego typu gry, gdzie jest interakcja, no to towarzystwo musi się bawić, no. Ale według mnie ta gra się naprawdę całkiem nieźle broni, nawet jeżeli by siedli bardzo smutni ludzie przy niej. Znaczy, wiadomo, nie będzie aż tak ciekawie, chociaż jestem ciekaw, czy by się nie rozkręcili po pewnym czasie. Znaczy, u mnie było tak, że na przykład kilka osób potrafiło nadrobić, że tak powiem, powiedzmy, no bo są ludzie, którzy grają ostrożnie, bezpiecznie, nie to, że im się nie podoba, tylko, że powiedzmy starają się skupić, grać poważnie, nie? Ale te osoby, które sobie robią jaja, no, tak jakby nakręcają tą atmosferę. Tak, często jedna osoba wystarczy. A odnosząc się do tego twojego takiego plusu, minusu zarzutu, że kolejka cię mija, jesteś bezpieczny, mi się to podoba, bo kolejka cię mija i wtedy jest czas, kiedy ty podejmujesz pracę. W tym czasie działasz maksymalnie ze swoją barierą, żeby ktoś po prostu chwycił za ten dzwonek. To samo zmawianie się później, bo wiesz, tutaj też się liczy punkty i okej, musimy uwalić tą osobę. Współpracujemy, żeby uwalić tą osobę i tam wiesz, śmiechy, chichy, no ale musimy współpracować, no sorry. Okej. A to widzisz, to o tym jeszcze nie pomyślałem, nie? Natomiast wiesz, taki idealny, bo wiesz, czasami właśnie miałem ochotę ciebie na przykład, wiesz, wkopać w coś. A nie mogłeś. A ty byłeś na przykład daleko, tak? Daleko ode mnie przy stole siedziałeś. Ale mówię, no to jest na tyle jakby krótka gra, ale to już prosta, wtedy musisz urabiać osobę, że... która jest po mnie, nie? Jeśli chcesz mnie uwalić, nie? Czyli ta osoba, żeby zadzwoniła na mnie. Nie ty bezpośrednio, ale możesz wpłynąć na osobę. No tak, masz rację, także widzisz, na to nie wpadłem, nie? Że można przecież po prostu negocjować, tak, że tak powiem, czy Mówię ci, że masz 3 banany, zaufaj mi. No tak. I czasem trzeba powiedzieć prawdę, bo wiesz, no jak za każdym razem będziesz kłamał, to każdy by już powiedział, no dobra, ty zawsze ściemniasz, nie? Ale ktoś odkrywa, o kurde, mówisz prawdę. Kiedy takie miało znaczenie. No. Ale mówię, według mnie ta gra się naprawdę broni mechanicznie. Nie? Ona naprawdę spoko działa. I co chciałem powiedzieć? Czekaj, bo ty mówisz, że on ma niską średnią na BGG. Nie, tam ma 6 i nie wiem, 9, 6,4 jakoś taką ocenę. No tak, nisko średnią właśnie ocenę. Wydaje mi się, że może ilość osób przy stole, bo ona chyba będzie ciekawsza, jak jest troszkę więcej. Nie? My żeśmy w 4 osoby grali, tak? Dobrze, ja powiem ci, że grałem od 3, to nie wiem, do 5, 6. Właśnie. Każda ma swój jakiś uroczek. To na 3, kiedy już jest jakichś 3 zakapiorów siedzi i już na ostro gramy, też jest śmiesznie. Znaczy, być może na taką imprezową wersję, no to oczywiście więcej 4-5 osób bym polecał. A jeszcze w sumie się zastanawiam, nie? Czy na przykład by popsuło grę, na przykład jest nas 3 i na przykład zrobienie takiego dummy playera jeszcze 4 gościa, tylko wiesz, wystawienie jego karty, żeby było widać. Rozumiem, tak jak ja w żeby po prostu czasem gram. No. Zamówienie było po prostu tylko większe, nie? Żeby wiesz, więcej troszeczkę tych okrążeń było przy tej ruskiej ruletce. Powiem ci, że ja czasem bawię się w takiego dummy playera po prostu, żeby podkręcić atmosferę. Biorę kartę i bez patrzenia po prostu odkładam, którą stroną mi się wylosuje. Dobra, niech tak będzie. Wszyscy, co? 3 banany? O, pomyliłeś się, kolego.
Więc świetny tytuł, serdecznie polecamy właśnie i w środowisku nerdowym, jak i takim niedzielnym. Dobra, to co, dawaj ty może teraz tytuł kolejny. Wiesz co, no ja tutaj też miałem okazję ogrywać trochę Skull Kinga, poleconego przez ciebie, a ty jeszcze nie miałeś okazji w niego zagrać. No i jest to tytuł, który dla mnie na przykład bije pandanty, o czym tam później wspomnę, ale powiem ci tak, nauczyłem 7-latkę, nauczyłem nastolatkę, nauczyłem trzeźwych dorosłych, nauczyłem pijanych dorosłych. Ze wszystkimi po prostu grało mi się wyśmienicie. Genialny, prosty pomysł wrzucenia do trick-takingu, bo to jest trick-taker, czyli przebijamy po prostu karty wyższymi, dorzucenie zabawy w papier, nożyce, kamień. Ktoś rzuca kolor. Okej, ktoś inny bije tą kartę czarnym kolorem, bo czarny kolor bije inne kolory. To jest taki trochę trumpowy. Ktoś zagrywa pirata, który bije wszystkie kolory. I już zaczyna mieć mokro w gaciach, bo się zastanawia, czy ktoś po nim nie rzuci Skull Kinga, który zgarnia piratów i jeszcze dostaje za to sporą premię, za każdego pirata. Ktoś zagrywa Skull Kinga i ma już obsrane gacie, bo jeśli ktoś po nim rzuci syrenę, no to syrena zgarnia Skull Kinga z olbrzymią po prostu premią. I ten napięcie krąży cały czas wokół nas, ale wiesz, gra jest cholernie przystępna, a jednocześnie, jeśli chodzi o ten usuwaczek, czyli tą regrywalność, czyli ten zdobywanie doświadczenia, zauważyłem, jak bardzo szybko ludzie zaczynają rozumieć, że mam dużo kolorów, mam dużo powiedzmy koloru czerwonego, to znaczy, że wy macie go mniej, więc potencjalnie ten kolor jest słaby, bo będę zagrywał go jako ślepaki i będę mógł przegrywać triki, nie? Czy na przykład zabawa w obstawianiu... A to wiesz co? No? To jeszcze tylko zapytam, czyli ta gra się mocno różni zasadami względem Wizarda? Bo ja myślę, że to jest taki Wizard właśnie na sterydach, nie? Że jeszcze więcej jest tych specjalnych kart. No bo, znaczy to zaraz tak, bo w Wizardzie masz Wizarda i błazna, tak? Tak. Dwóch. Tutaj masz pirata i syrenę i jeszcze ten Skull King dochodzi. Plus dochodzi karta, którą możesz zagrać jako pirata albo I czarny jest zawsze trampem, tak? Bo tam się tramp losował na przykład w Wizardzie. Tak, czarny jest trampem, jest mocniejszym kolorem, ale jeśli masz, powiedzmy, ktoś zagra niebieski, a masz kolor niebieski, to musisz zagrać, nie możesz zagrać trampa, nie czarnego. No to jest taki, jest no. Ale na przykład, wiesz, szybko się nauczyłem zagrywać tutaj, grać na 0 trików, czyli nawet mając dobre karty, jeśli mam powiedzmy jakąś chorągiewkę czy coś, to próbuję się obronić. Są karty do ataku, do obrony, właśnie poprzez odpowiednie zagrywanie, bo pirat na przykład zagrany już jako drugi, już ci schodzi z ręki, bo ważny jest pierwszy pirat, nie tak jak w Wizardzie, bo to pierwszy Wizard jest ważny. Więc pojawiają się takie właśnie szybko umiejętności, które pozwalają ci fajnie balansować tą ręką, nie? I to mi się bardzo podoba. I tutaj jest, w tą grę można grać z różnymi modułami, których absolutnie nie polecam. I tu jest właśnie przykład gry, która wchodzi w ten świat planszówkowy i dla mnie psuje te wrażenie. Niepotrzebnie, tak? Dodaję. Tak, bo każdy pirat może mieć swoją umiejkę. Czyli masz tam z 5 piratów i każdy coś innego robi. Oprócz tego dodatki w postaci tam chyba tego białego wieloryba, jeszcze skarby i tak dalej. I z pięknej, prostej gry, takiej właśnie w starym stylu, jak zagrywali nasi rodzice, robi się taki potworek, nie? I tutaj właśnie w kontekście Pandante zobaczyłem tą niesamowitą różnicę, że nie chciałoby mi się tłumaczyć Pandante tym osobom, bo zrozumienie, na czym polega blef Pandante, plus te umiejki, te takie planszówkowe, jak ja to nazywam, umiejki w Pandante, są zbyt ciężkie do wytłumaczenia osobom, które wiesz, chcą teraz tu grać i tyle, brać karty i łupać. Grałem w Pandante, miałem okazję zagrać z osobą, która grała w pokera. No dziwiła się, że tutaj od razu się określa, że określa się od razu, co chcemy ugrać, ale to też mu wytłumaczyłem, że to też może być blef. Czy na przykład bolało go to, że nie może atakować mnie podbijając stawkę. Nie?
Ale sama gra podobała mu się. Zagraliśmy kilka partii, chyba we trójkę z Tymkiem i jak najbardziej się wciągnął. Pamiętaliście o tym, że można podwyższać jeszcze te bity? Tak, w górę bo wytłumaczyłem mu, że w ten sposób można. Nie można oczywiście powiedzieć, no zagram 20, tylko tymi dwójkami i później piątkami w ostatniej fazie możesz kogoś tak jakby przyatakować trochę tym. Ale jednak jeśli chodzi przy takim Skull Kingu, to pan Dante nie ma szans. Przynajmniej jeśli chodzi o takie grono wakacyjne, że tak powiem. Okej. Ale wiesz co, tutaj tak trochę stanę jeszcze w obronie Pandante. Ja nie wiem, czy by się akurat lepiej bawili, wiesz, przy Pandante czy przy Skull Kingu, ale wydaje mi się, że przesadzasz co do tego, że Pandante byłoby tak trudne do ogarnięcia, bo znaczy dobra, ja też nie wiem, jak pokazywałeś, jak tłumaczyłeś grę do Skull Kinga, jak też o jakichś takich podstawowych taktykach im coś podpowiadałeś, ale... Oni sami dochodzili do tych taktyk. No właśnie, ale to co, domyślisz, żeby się nie domyślili o tego, że mogą zawsze postawić więcej, obstawić, żeby kogoś nastraszyć albo żeby pieniądze wydębić? No wydaje mi się, że też by sobie z tym poradzili, nie? No, ale tutaj, no i co więcej, nie? A umiejki znowuż, no to umiejki są, no nie są trudne, no dobierz kartę, tak? No tak, to nie jest jasne, ale zastosowanie ich w sensie sensowne stworzenie sobie różnych wariantów takiego podwójnego czy potrójnego blefu, to już nie jest takie hop-siup. Znaczy, ja rozumiem, o co ci chodzi, że ona nie jest trudna do wytłumaczenia też, ale nie wiem, czy może to według mnie nie jest tak elegancka, jak powiedzmy Skull King, nie jest taka gładka do wprowadzenia. Według mnie na te 4-5 osób no tutaj w takim gronie zdecydowanie trudno mi określić jest co zaważyło. No ja obstawiam, że wiesz, może bym się przekonał. Ale pokazywałeś im Pandante, czy nie? Wiesz co, no my sobie twoja. Obok tam graliśmy, nie? Oni tam w tym mniejszym gronie tam z tym pokerzystą. Więc, ale nie pokazywałem w sensie, że siadamy i gramy i nie bardzo miałem ochotę. Okej. Bo mówię, no, wolałem dużo bardziej z Skull Kinga niż właśnie Pandante. Takiego Pandante bardziej by mi pasowało do grona takiego już nerdowego, którego bardzo lubię, ale no tutaj mówię, jakie miałem odczucia. Nie, ja mówię, mi chodzi bardziej o zrozumienie gry i później jakieś formowanie jakichś, wiesz, taktyk i strategii, nie? W miarę samodzielnie, na podstawie doświadczenia kolejnych partii. Że wydaje mi się, że to nie jest aż tak skomplikowane. Znaczy nie mówię, że na jakiś mistrzowski poziom, czy coś takiego, tak? Bo wchodzą ludzie po 2 partiach, ale... Tylko dla mnie Pandante dalej jest zagadką. Bo tutaj w Skull Kingu masz 10 rund. I to jest genialne, bo masz czas zrozumieć tą grę, odbić się czasem od tego gorszego wyniku, nadgonić. Jest jakieś takie pole manewru. No w Pandante zazwyczaj to są 2-3 rundy, okej, koniec. I to się pojawia takie zniechęcenie trochę. No koniec już, nic nie ugrałem, nie? A tutaj w Skull Kingu te 10 rund jest super. Bardzo fajną taką właśnie pulę gry. Jeszcze jedna rzecz, która też jest dla mnie trochę plusem, minusem, ale jednak większym plusem, to jest to, że na 3-4 obstawiamy, ile trików ugramy. Czyli 3, równocześnie, 4. że bidujemy. Tak. Okay. Wychodzą z tego śmiechy, chichy, ale to też czasami bardzo pomaga osobie, która powiedzmy obstawi 0 trików, nie? A tutaj wszyscy inni się rzucają tam po 2-3 i ten, co ma 0, to mam z górki. Więc nie ma takiej kontry, nie? Ale mimo wszystko gra jest godna polecenia. Świetny tytuł. Fajnie, że jest nowe wydanie, reedycja Skull King. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Znaczy wiesz, w Wizardzie my żeśmy o tym rozmawiali, nie? Że w Wizardzie, którego Skull King jest rozwinięciem, nie? Ale że też jest kilka tych wariantów i że ja zawsze jak na początku tłumaczę Wizarda, to właśnie na tych podstawowych zasadach, czyli że w kolejności, tak, obstawiamy kto ile trików ugra, bo wtedy, żeby pokazać, że to nie jest takie obstawianie w ciemno, że faktycznie można zrobić dokładnie taki wynik, jaki się obstawi, ale później jak już ludzie nabierają doświadczenia, to według mnie dużo ciekawiej jest wtedy, kiedy albo właśnie jest to równoczesne bidowanie, albo że nigdy nie może być dokładnie tyle obstawione, ilu jest graczy. Oto właśnie ten blind bind, tak zwany, czyli
naraz wszyscy na hip hip hura obstawiają, to jest najciekawsze. A, jeszcze jedno, no, powiedz jeszcze bo wychodzą z tego śmiesznie. Wiesz, albo wychodzi fajnie, że wszyscy po prostu już myślą tak samo i na przykład trafiają idealnie w numer rundy, bo takie rzeczy też się jak najbardziej zdarzają. Tak, miałem tak, no. Albo wychodzą naprawdę niezłe jajca, nie? I wtedy takie jedno rozdanie to ile tam Szpagaty, jest kupa śmiechu, ale nie dla wszystkich. Jeszcze powiem ci, że tak, grałem z tą 7-latką, moją córką Felką i bardzo szybko załapała zasadę ten papier nożyce kamień i tak dalej, ale największy problem jej sprawiło zrozumienie, że nie zawsze chce wygrać. Że obstawienie ile trików, to też jest dla dorosłych też czasem trudne wymyśleć w głowie. Znaczy to według mnie to jest trudne, według mnie to jest dużo trudniejsze niż na przykład bidowanie w pandantę, ale przestawienie, moje takie przestawienie takiej wajchy, że właśnie, że ty masz czasem przegrać, nie? Że jeśli przegrasz, to wygrasz. No jak? To wygrasz, tak. To miała problem, ale udało się ogarnąć. Także to wiesz, to jest według mnie mega ciekawe, nie? Bo to jest rzadko spotykane w grach, także to jest fajny twist też. I wymaga skillu, no po prostu wymaga umiejętności. Tak. Dobra, czyli Skull Kinga ty polecasz, tak? Ja mówię, ja się nie mogę doczekać, żeby w końcu zagrać. A, jeszcze tylko zapytam, bo na ile osób najmniej żeście grali? Jak oceniasz w ogóle ilość osób i chyba jak tak się dobrze bawiliście? Na BGG rzeczywiście, kurczę, nawet nie wiem, czy 5 nie jest za dużo, 4, chociaż nie, 5 też była fajna, 4-5, no. 4-5, okej. 3 graliśmy chyba z dzieciakami o tak pograć, dla wprawy to było ok, ale taka, no, wiesz, za dużo kontroli, nie? Kontroli i nie ma tego straszaka w postaci, nie? Co zagrają dwie osoby po mnie. No okej, zagram pirata, ale kurczę, jeszcze tam się zaraz może Skull King pojawić, jeszcze coś, no. Więc zdecydowanie na 4-5. Dobra. To co, następną grę. Ja wezmę tutaj, wrzucę szybko. Albo dobra, ale to ciebie poproszę, ciebie wystawię najpierw przodem, dobra? In the Groove, jakbyś powiedział. Tak, czyli ta gra, bo ty sparzyłeś się na tej grze i nam ją sparzyłeś, bo gra polega na tym, że wszyscy jesteśmy detektywami i jest tak jakby konkurs ogłoszony, że ten detektyw w mieście może być zostać tylko jeden, więc my to gramy w wersji print and playowej z kartami. W oryginale to są takie znaczniki ludzików, ale w każdym razie na stole leży ofiara, obok niej 3 podejrzanych i na ręce mamy też karty czy znaczniki o cyferkach od 2 do 8, z tego co dobrze pamiętam. Plus karta specjalna zerowa, ślepak tak zwany. I obstawiamy po kolei, każdy obstawia z tych 3 podejrzanych. Na początku patrzymy na ręce, jaką mamy kartę, z jakim numerkiem, przekazujemy graczowi po prawej, i dostajemy drugą kartę, czyli 2 numerki już znamy od razu na początku i 3 jeszcze leżą, czyli te osoby, których mamy na ręce, no to wiadomo, że nie brały udziału w przestępstwie, że podejrzani są tylko na stole. No i możemy podejrzeć 2 z 3 podejrzanych, czyli całkiem dużą dozę mamy podejrzanych. No oprócz tego jest jeszcze trup, który tak jakby odpada z gry, więc też nie wiadomo, jaki tam jest numerek. W każdym razie każdy w swojej turze obstawia, kto według niego jest podejrzanym, a podejrzanym jest osoba z najwyższym numerkiem. Czyli jak odkryjemy 2 i 8, no to wiadomo, stawiamy na 8, bo to jest wyższy numerek. Aczkolwiek na koniec, jeśli odkryjemy wszystkie 3 i wśród tych 3 jest 5, to 5 zmienia nam reguły gry i najniższy numerek jest mordercą. Czyli wszyscy stawialiśmy na 8, a to nagle okazuje się 5. I my zagraliśmy, pierwszy raz grałem na 5 osób i grając na 5 osób dochodzą 2 ślepaki, czyli te 2 karty zerowe, które nigdy nie mogą być przestępcą. I to według mnie tą grę nam zepsuło. Ale my też graliśmy z Marcinem i też na 5 osób i też z tymi ślepakami. Tak, właśnie o tym mówię, że wtedy wchodzi 2 i to popsuło grę, bo początkowo ona chyba była do 4 graczy, ale tak jakby wprowadzenie tych dodatkowych ślepaków zmniejszyło ten zakres domyślania się, bo oni zbyt często pojawiali się gdzieś tam albo w karcie na ręce, albo na stole i nagle już, no to wiadomo było, że on nie jest przestępcą, więc nagle z 3 podejrzanych już całkowicie robiło się tylko 2.
I to moim zdaniem popsuło nam te wrażenie. Ja grałem na 4 osoby i 3 i bawiłem się przy tym świetnie. No tutaj wiem, że no, nam to nie wyszło na 5 osób, że te decyzje okazywały się zbyt mało seksowne. Ciężko było też wrobić tak jak inny, bo to jest fajny twist taki, że okej, wszyscy kładziemy na, powiedzmy, na tą przysłowiową 8. No, pierwszy kładzie, podejrzał, jest 8, okej. Drugi nie może zajrzeć na tą kartę, na którą on podejrzał, ale na 2 pozostałe. No ale patrzy, okej, on tam postawił, ja tutaj mam 2 i 3, czyli tam na pewno jest jakiś wyższy numer. Skoro on tam postawił, to ja też tam stawiam znacznik. No i tak wszyscy małpują ten ruch, stawiają, a na końcu okazuje się, że ten pierwszy gracz oszukał i wszystkie te żetony zbiera, czyli to są minusowe punkty, ten, który położył jako ostatni. I to można w ten sposób tutaj wrobić kogoś. To zupełnie nam nie wychodziło w tej rozgrywce naszej. Mhm. Znaczy tak, ogólnie to, co ty powiedziałeś, to się zgadza, ale ja mam diametralnie różne odczucia z tej rozgrywki, bo jednym słowem to bym powiedział, ojej, jaki to jest niewypał ta gra. W sensie, no ale dobra. Ja bym zaczął od tego, że mi w ogóle ciężko to jest nazwać grą, bo to już jest na granicy, bo tak jak powiedziałeś, tam jest około 10 kart w talii z numerkami. W trakcie rundy widzisz 4 z nich i zasadniczo masz wskazać po prostu najwyższą kartę, która tam leży na stole. Dwie z 3 widzisz i koniec. Ja tam w ogóle nie widzę żadnej możliwości blefu. Szacowanie też jest raczej, bym powiedział, banalnie proste, no bo jak widzisz 8 i 2, no to obstawiasz 8. No jest jakaś szansa, że tam wyjdzie ta karta, ta, która odwraca, że zabójca jest najmniejsza karta, a nie ten. No ale to jest... No i tak największe prawdopodobieństwo jest, że nie wyjdzie, tak? Bo jest jedna taka karta na 10 kart. Więc, a jeszcze jak widziałeś w ogóle w ręku, tak, akurat ci doszła ta 5 czy coś tam na początku, tak, prawda, te karty, które wypadają jakby z gry, to już w ogóle masz na pewniaka. Tylko tu gramy kilka rund i wydaje mi się, że to chodzi ci o to, żeby zrobić ten złoty strzał, że w tej sytuacji właśnie, że ty masz tą 5 na ręku, wiesz, że tam nie ma 5 i celowo obstawiasz zły numer, żeby ta osoba, która po prostu i wszystkie kolejne, błąd, ale żeby za jednym zamachem ktoś skarnął 4-5. Ty próbowałeś to zagrać i nikt tego nie połknął. Nikt tego nie połknął. Wszyscy sprawdzali numery i grali po prostu optymalnie. Także tam raz faktycznie nam wyszło tak, że było przestawione i to było takie, o kurde, no dobra, wyszło śmiesznie, ale no nie, ja powiem, że dla mnie ta gra to jest katastrofa, że to jest dosłownie zła gra. Tak jak często ja tam stękam na jakieś brzdęki, na jakieś inne gry, ale tam są jakieś gry, tak, to można grać, że tak powiem, nie ma wstydu, to o tą grę ja zdecydowanie odradzam. W sensie, no niewiele jest gier, które odradzam, tak mocno, tak, bo według mnie to nie. Natomiast powiem tak, że jeżeli ktoś grał w tą grę i potrafi wyjaśnić mi, gdzie tu jest ta gra, tak, gdzie tu są jakieś decyzje w ogóle ciekawe, to jestem bardzo ciekaw. To jestem naprawdę otwarty na to, bo ja powiem więcej, ja po partii to aż sprawdzałem instrukcję na BGG-u. Mało tego, wchodziłem jeszcze do działu strategy na BGG-u, żeby zobaczyć, wiesz, czy my czegoś może źle nie zagraliśmy, czy może ja czegoś nie widzę, nie? Czy wiesz, na czym tutaj I tam było to samo, tak, zdanie, że no można próbować obstawić wynik, który wiemy, żeby jest zły, żeby ostatnia osoba po prostu też tam położyła. No próbowaliśmy tego, ty raz spróbowałeś, ja raz spróbowałem, nikt kompletnie tego nie połknął. Więc widzisz, ja no nie widzę gry, kompletnie nie widzę gry. Sporo też w nią pogram, kilkanaście partii mam i ja się dobrze przy niej bawię, tylko że nie grałem z takimi nudnymi optymalizatorami jak wy po prostu. No. Ale no zgodzę się, że tutaj już byłbym bezpieczny, jeśli chodzi o polecajkę. Ja ją strasznie lubię. Mówię, zobaczę jeszcze, pogram ją na 4 osoby, jak to, czy te moje podejrzenia odnośnie tych ślepaków się nie sprawdzą, ale no rozumiem to. I najwyżej Marcina następnym razem nie zaprosimy. Albo mnie wykopieć, powiecie, to pan tutaj sobie postoi z boku i popatrzy. To jest jak my się bawimy.
No dobra, ale wiesz, fajnie, że też, że mamy różne jakby to, różne zdania. Odczucia, tak, bo tu jest to, Odczucia, tak, poparte. twój argument Ja jest tutaj sensowny, mówię, ale... bardzo bym uważał, tak, przy ewentualnym zakupie. Znaczy fajnie, że można to zrobić print and play, nie? Że po prostu karty sobie drukujemy z numerkami i przetestować samemu. Mało tego, to możesz zwykłą talię wziąć kart. Przecież tam są numerki od 2 do 8 i tak, właśnie ale ja do lubię 0, te rysunki, wiesz, Jokera, Batmana. Nie, no okej, ja rozumiem. Dobrze, to mów dalej. Co tam masz? Dobra, następna gra. A może teraz ty? Wiesz co, nie, ja już będę się dołączał do twoich po prostu. No to dawaj, o startups bym powiedział. Startups, czyli znowu ten OING. Tematycznie gra, gdzie jesteśmy takimi inwestorami, którzy poprzez kupowanie, no za darmo, tak, kupowanie, akcja nas kosztuje, kupowanie akcji firm, tych tytułowych startupów, kupujemy akcje, tak, czy jakby inwestujemy w nie i zakładamy, tak, te firmy potem, czy właściwie bardziej nawet współzakładamy, tak, te startupy, bo może być wielu inwestorów, którzy w taki startup się wpakują, no ale jakby prezes zawsze tutaj spija całą śmietankę, tak, czyli osoba, która będzie miała najwięcej udziałów. Mechanicznie to jest mega prosta gra, bo dobierz kartę i po prostu zagraj kartę. Albo zagrywasz kartę na ten market na środku i w ten sposób podnosząc ceny innym. Podnosisz cenę tam innych kart na markecie, albo przed siebie, tak? I wówczas po prostu inwestujesz, tak? Albo zakładasz od początku, albo każda tak jakby karta to jest udział w firmie. No. Tak jest. Także powiem tak, naprawdę mnie ta giera zaintrygowała, w sensie mega prosta, tematycznie. Ja tam czuję nawet klimat, tak? No mega uproszczony, tak? Bo po prostu kupuję te akcje i zakładam, wykładając kartę, ale dla mnie to już wystarczy. I całkiem emocjonujące dla mnie to było. W sensie, nie wiem, czy pamiętasz, my żeśmy zagrali 2 albo 3 partie pod rząd. Ja od razu mówiłem, że chcę jeszcze raz zagrać, nie? W ogóle bym powiedział, że ta gra to jest taki naprawdę sprytny push your luck, z pewnym strategicznym planowaniem i szacowaniem pewnych swoich szans i ryzyk. Bo jaki jest plus, tak? Jeżeli będziemy prezesem, no to tam zdobędziemy więcej pieniędzy od innych tych mniejszościowych udziałowców, wydębimy od nich, no ale w drugą stronę, jeżeli nie uda nam się zostać prezesem, tak? Czyli ktoś wyłoży przed siebie więcej udziałów w danej firmie, no to my będziemy musieli mu zapłacić i im więcej mamy tych udziałów jako ci wiceprezesi, to tym gorzej dla nas, tak? Bo albo jeśli skończymy remisując, to żaden z nas nie zarobi, a trzeci czy tam czwarty gracz na swoich firmach zarobi, więc to też jest ciekawe, bo te osoby jakby mogą podrzucać karty, bo widzą, ten ma tyle udziałów, ten ma tyle udziałów, okej, i pozostali gracze tak jakby trochę kontrolują sytuację na stole, szczególnie jeśli chodzi o bo tych liczba udziałów jest różnia i to jest mi się podoba, że są firmy, które łatwiej, że tak powiem, rozkręcić, mają 10 udziałów, jest większe prawdopodobieństwo, że te karty wyciągniemy, ale jest też bardziej bolesne, jeśli się na nich przejedziesz i ktoś będzie miał 1 udział więcej. Tak, ale możesz też na nich najwięcej zarobić, prawda? Tak. Właśnie poprzez takie naciąganie kogoś, oszukiwanie, niewychodzenie zbyt szybko. Dużo to zależy, jak gracze podejdą do tej gry. Widziałem różne smutne partie i bardzo wesołe, różne ataki, podchody. Trzeba tutaj trochę się rzucić na ten push your luck, ale są moim zdaniem różne ciekawe otwarcia, że widziałem właśnie, jak niektórzy gracze otwierają kilka firm, próbują, wiesz, tak jakby oszacować już straty, zyski, ale otworzyć sobie kilka firm, albo próbują na jednej. Moment ten, kiedy otworzysz firmy, jest taki ciekawy, nie? Dla ciebie ciekawą decyzją. Taki wiążący jednocześnie, bo już nie możesz brać kart, jeśli masz monopol, jeśli nie możesz brać kart w tym kolorze, albo moment, kiedy zaatakujesz inną osobę, wchodząc mu w jego buty, czyli ktoś ma ty już zielone karty, a ty sam otwierasz firmę z zielonymi kartami i kurczę, robi się gorąco, nie? Tak. I ja bym powiedział tak, z takich minusików, które mi się pojawiły, to mały minusik to jest taki, że no jednak jest ta gra trochę losowa, tak? W sensie, tak, widziałem partię, gdzie ostatnia karta po prostu decydowała o bankructwie i mega zwycięstwie innej osoby. No. Tak. Drugi taki plus o minus, to ty o tym wspomniałeś, że ta gra jest według mnie mocno podatna na kingmaking. W sensie fajnie, żeby, jeżeli chcemy już tak się bawić bardziej poważnie, no bo można w tą grę tak grać właśnie bardziej trochę na luzie i się podśmiechiwać, ale można tutaj troszeczkę pokombinować, mi się wydaje, i powalczyć tak na poważnie o zwycięstwo, to jednak... Bo tam problem jest taki, że mam bardzo małą rękę tych kart, prawda? I
najczęściej jest tak, że mamy, nie wiem, poczekaj, mamy 2 czy 3 karty na ręku bez dobierania? 2. No właśnie. Nie, 3, przepraszam, 3. Bo na końcu 3 I 4 dobieramy, wykładamy. tak. I wiesz, mamy 4 karty i żadnej nie chcemy ani wyłożyć przed siebie jeszcze, tak, na przykład w tym momencie, ani nie chcemy tym bardziej jeszcze wyłożyć na stół, prawda? To jest ten problem, to jest ta ciężka decyzja, która jest fajna. I problem polega na tym, że na przykład my jak graliśmy, to wydaje mi się, że my bardzo graliśmy mocno pod siebie, a nie patrzyliśmy na przykład na to, że jeszcze innemu graczowi robimy Eldorado. Nie? Czyli na przykład taki przykład. Ja z tobą się biję na czerwonych firmach, tak? Walczymy o większościowe udziały. Marcin w ogóle olewa czerwoną firmę, ale wystawiając tą kartę na środek, no to robi dobrze wiceprezesowi. Nie? Potencjalnie wygrywa grę. I to jest ok, jeżeli wiesz, będzie jeszcze w jakiś sposób albo balansował, żeby był remis na tych kartach, tak? Czyli żeby nikt nie zarobił, albo żeby na przykład jeżeli ty wygrasz czerwoną firmę, to żebym ja zarobił na jakiejś jeszcze innej firmie, na której też się na przykład przepychamy we dwóch. Nie? Żeby balansować tą grę, prawda? A nie tylko wygrywać. No ale to mówię, to już taki trochę znowu ten mój smutny eurooptymalizator, ale wiesz... Ale jest przestrzeń do takiego zastanawiania się, rozkminiania, tak. zabawy tym rynkiem, podnoszenia cen tych kart, to wpływa na długość rozgrywki tak naprawdę też. To prawda. Znaczy, według mnie to dobrze świadczy o tej grze, nie? Że wiesz, że już coś zastanawiamy się, coś kombinujemy, coś dyskutujemy, wiesz, co można było zagrać lepiej, co można było zagrać Może inaczej, się okazać za 20 nie? partii, że tak powiem, przejdziemy w jakiś sposób, że znajdziemy najbardziej optymalny, ale wydaje mi się, że nie, że może tu być jeszcze sporo zabawy. Ja mam 16 partii w to i wciąż chcę ją poznawać. Natomiast ja nie grałem, ale tak spekuluję, nomen omen, że najchętniej bym zagrał w nią w 4 graczy. Może nawet więcej, bo na 3 brakowało mi jednego gracza właśnie, który by jeszcze pomógł balansować rozgrywkę. Bo ze względu na to właśnie, że mam tak mało kart na ręku, to też ciężko jest mi, wiesz, wymagać, tak, od tego 3 gracza, na przykład od Marcina, że wiesz, nie, ty tutaj masz balansować grę. No nie, no on ma swój interes, tak, który też chce zrealizować i jest dla niego ważniejszy niż to, żeby tutaj się martwić, wiesz, który z nas spije śmietankę. A ten 4 gracz właśnie by mógł wkroczyć wtedy i jeszcze zamieszać. A właśnie, a powiedz mi, ty grałeś właśnie z rodziną, tak? Czyli z takimi osobami mniej troszeczkę? Właśnie nie. Startupa sobie odpuściłem, jeśli chodzi o tego typu towarzystwo. Nie? Ja ją bardzo chętnie zagram z nerdami, z planszówkowymi graczami, ale te decyzje są na tyle nieoczywiste dla mnie w pierwszych rozgrywkach, szczególnie dla osób, które w ogóle mało grają, że nie proponowałem. Kurczę, no nie podoba mi się, szczerze powiedziawszy, że tak nisko oceniasz innych ludzi, nie? Nawet nie grających, bo naprawdę ludzie szybko łapią gry wbrew pozorom. Ale dobra, rozumiem też, że tam ograniczony czas, że chciałeś sobie tego Skull Kinga, bo żeście się tak szampańsko bawili, że nie było sensu, że jakby go odstawiać, nie? Że ludzie po prostu piszczeli, tak, że było zauważyłem, że tak, że ludzie, wiesz, też chcą ogrywać jeden tytuł, nie? Jeden tytuł, dwa, tak. Bo chcą właśnie poznawać i uczyć się go, nie? Ja się przy dzieciakach na przykład nauczyłem, że wiesz, pokazuję im jakąś grę, to może teraz drugą chcecie zagrać? Nie, tatusiu, ale jeszcze chcemy zagrać jeszcze raz Wawela. No ale graliśmy już 3 razy, nie? No ale jeszcze chcemy zagrać. Dzieciaki tak mają, nie? Że jak coś im się podoba, to chcą to katować. A ze startupem ja wiem, że oni by zrozumieli, ale no, być może się mylę, ale nie wydaje mi się, żeby było dla nich tak seksowne, jak właśnie zagranie pirata na syrenę w Skull Kingu, nie? Rozumiem. Okej. Jakby jak najbardziej to rozumiem. Dobra, i poczekaj, i coś jeszcze chciałem powiedzieć. Właśnie, u tobie się udało na 4 graczy, pamiętasz może zagrać startupa? Nie pamiętam, wydaje mi się, że cały czas grałem na 3. Mam takie wrażenie, że cały czas grałem w to na 3, być może z jedną partią gdzieś tam na jakimś 18-konie na 4, ale właśnie też mi brakuje takich partii 4-osobowych. Dziękujemy serdecznie, a o grach lekkich rozmawiali Irek i Piotrek, dzięki wielkie. Dzięki, hej.